Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Niemal od początku kanału byłem wielokrotnie proszony, żeby nagrać jakiekolwiek materiały, które dotyczą zdrowia tarczycy, co upośledza pracę tarczycy, jak można temu zapobiegać, jak można leczyć niedoczynność tarczycy i wszystkie tematy tym podobne i pomiędzy tymi zagadnieniami. I dzisiaj zaczynamy, mam nadzieję, jeden z wielu filmików z tej serii, który właśnie będzie dotyczyć substancji, które mogą upośledzić pracę tarczycy. I mam nadzieję, że będzie to bardzo odświeżający, jeśli chodzi o naszą, nie wiem jak to nazwać, scenę medyczną, dietetyczną filmik, ponieważ będę omawiać rolę azotanów w upośledzaniu pracy tarczycy i w potencjalnie wywoływaniu nowotworów tarczycy, jak zaraz zobaczymy. Przejdziemy sobie przez badania ludzkie i różnego rodzaju mechanizmy, które zostały ustalone klinicznie, które będą powodować te stany. Zanim przejdziemy stricte do azotanów, mała anegdotka z mojej strony. Dawno temu zauważyłem tak naprawdę, jak można powiedzieć, zaczynałem jakąś tą odnogę mojej działalności, czyli działalność dietetyczną czy dietetyczno-medyczną. Zauważyłem, że mnóstwo osób, które na początku się zgłaszało, to były kobiety z zaburzeniami czynności tarczycy. I oczywiście statystycznie, jeśli chodzi o epidemiologię tego typu schorzenia, statystyki są nieubłagane, mniej więcej na jednego mężczyznę z niedoczynnością tarczycy przypadają 3 kobiety i w okolicy 40 roku życia mniej więcej 80% wszystkich pacjentów z niedoczynnością tarczycy to są kobiety. Wtedy rzuciło mi się to na początku tej mojej działalności niesamowicie, że tak powiem, w oczy czy w pamięć, bo miałem 3 kobiety, były weganki, pod rząd, które zgłosiły się z niedoczynnością tarczycy. I oczywiście już wtedy miałem jakąś tam, bym powiedział, dużą wiedzę, jeśli chodzi o różnego rodzaju związki występujące w roślinach, które mogą wywołać ten stan, ale wciąż było to niesamowite. 3 osoby pod rząd. 3 osoby, które były na dietach mocno roślinnych i 3 osoby, które doprowadziły do niedoczynności tarczycy. Jak zawsze olbrzymia prośba w ramach ostrzeżenia, jeśli ktoś był na diecie wegańskiej, rozwali sobie tarczycę, napisać w komentarzach, niech naprawdę ludzie, że tak powiem, wiedzą od osób, które nieświadomie zrobiły sobie same krzywdę i niech nie powielają tych błędów. Jeśli mogę grzecznie o coś takiego prosić. Jeśli ktoś ma trochę czasu, to oczywiście polecam też poszukać po internecie haseł dieta, szczególnie po angielsku dieta wegańska i niedoczynność tarczycy i człowiek natrafi na prawdziwą kopalnię tematów i takich przypadków. No właśnie, i teraz czy te przypadki to jest przypadek? Moim zdaniem absolutnie nie. I istnieje wiele powodów, dla których nadmierna konsumpcja roślin może doprowadzić do niedoczynności tarczycy. Jednym z takich klasyków, które można napotkać w literaturze, to są oczywiście goitrogeny. Jeśli ktoś tego tematu nie zna, ja go będę omawiać w osobnym filmiku, to goitrogeny to są związki występujące przede wszystkim w roślinach czy warzywach krzyżowych. W uproszczeniu wszystko praktycznie, co jest zielone, nie wiem, jarmuż, szpinak i tak dalej, to są rośliny krzyżowe, sałaty i te goitrogeny występujące w dużej ilości w tych roślinach blokują wchłanianie jodu w organizmie, co może doprowadzić przy częstej i długotrwałej konsumpcji do niedoczynności tarczycy. Dość długi czas wydawało mi się, że to jest jedna z takich głównych substancji czy głównych związków, które będą odpowiadać za dysfunkcję tarczycy u osób, które spożywają dużo takich roślin, czy ogólnie dużo roślin. Natomiast oczywiście następne lata i grzebanie dodatkowo w badaniach, zapamiętywanie tego wszystkiego przyniosły dodatkowe informacje a propos tego, co może to powodować. I właśnie jednym z takich dodatkowych związków okazały się azotany. I azotany, tak jak mówiłem, one są ogólnie dosyć mocno nieobecne w tym dyskursie i nie bez powodu. Jakby azotany znajdują się, czy 85%, jak podają najczęściej badania, całkowitej konsumpcji azotanów pochodzi z warzyw. Czyli innymi słowy, im więcej ktoś je warzyw, tym więcej będzie jeść azotanów. I oczywiście nikt nie będzie przy zdrowych zmysłach z tych organizacji krytykować warzywa, no bo czemu ktoś miałby krytykować warzywa? Wiadomo, że czerwone mięso jest odpowiedzialne za całe zło. Przecież mamy badania, które pokazują, że nie wiem, pół kilo mięsa czerwonego jest w stanie zabić człowieka. Dopiero potem, wczytując się w badania, okazuje się, że chodzi o uderzenie kogoś w potylicę zamrożonym stekiem. Więc różnego rodzaju takie bzdury są pobierane, natomiast jeszcze raz za mało uwagi poświęca się właśnie roślinom i azotanom. I jeśli chodzi o azotany, znowu jedna z takich niewiadomych to jest to, że wiele organizacji różnego rodzaju zdrowotnych w Europie ustanowiło limit potencjalnej konsumpcji azotanów. Mianowicie ten limit określa się na poziomie 3,7
3,7 mg azotanów na 1 kg masy ciała. Czy jest to dużo? Powiem tak, nie jest to bardzo dużo, jeśli ktoś nie je dużo warzyw. Natomiast jeśli ktoś je dużo warzyw, to okazuje się, że przekroczenie tego jest absolutnie łatwiutkie. Czemu jest to łatwiutkie? Tutaj wystarczy prosta matematyka. Przykładowo, jeśli będziemy mieć jedną osobę, jakąś osobę, która waży 70 kg, przemnożymy te 70 kg przez 3,7 mg azotanów, które można konsumować na ten 1 kg masy ciała i otrzymujemy w okolicy 260 mg azotanów, które możemy konsumować. I teraz uwaga, przypominam, że typowe zalecenie to jest, że dziennie powinniśmy jeść około 5 porcji warzyw i owoców. I jedna porcja warzyw to jest od 80 do 100 gramów, oczywiście im więcej, tym lepiej. Więc załóżmy, że ktoś jest bardzo, bardzo zdrowy i będzie jeść 5 porcji warzyw dziennie i każda porcja będzie zawierała 100 gramów warzyw. Zobaczmy w takim razie, ile teraz azotanów znajduje się w różnego rodzaju popularnych, zdrowych warzywach. Gdy myślimy o dużej ilości azotanów, absolutnie z miejsca powinniśmy myśleć o warzywach korzeniastych i warzywach bulwiastych, ponieważ właśnie w nich będą znajdować się największe ilości tego związku. Tutaj możemy sobie oczywiście dodać na logikę, że powoduje to wyciąganie azotu właśnie w formie tych azotanów z gleby poprzez korzenie. I zazwyczaj wrzucam różnego rodzaju takie wartości po angielsku, natomiast udało mi się wygrzebać takie wartości, które są charakterystyczne dla Polski, zawartości azotanów na 1 kg masy produktu i te akurat, które wrzucę, pochodzą z Dolnego Śląska, a więc tam, gdzie ja siedzę, może gdzieś tam w okolicy Wrocławia akurat robiono te badania. Przyjrzyjmy się temu. Jeśli chodzi o absolutnych czempionów, na pewno burak. Burak jest absolutnym królem, jeśli chodzi o zawartość azotanów. Mamy około 1700 mg średnio, trzeba podkreślić średnio, azotanów na 1 kg masy produktu. Natomiast warto przyjrzeć się górnym granicom, czy maksymalnym wykrywalnym ilościom azotanów w burakach, bo w zależności od roku, w którym to było badane, czyli na przykład 2002, 2000 i tak dalej, dochodziliśmy nawet do 6 czy 3,5 tysiąca miligramów azotanu na 1 kg masy produktu. I tutaj musimy sobie podkreślić, ty nie będziesz mieć zielonego pojęcia i oczywiście ile jest tego azotanu w tym dowolnym produkcie, w którym kupujesz, więc ta średnia to jest rzeczywiście średnia, natomiast jeśli ktoś ma pecha, to może trafić akurat na produkty, które mają bardzo wysokie, czy produkty warzywa, które mają bardzo wysokie stężenie azotanu i od czego to zależy, to też sobie jeszcze omówimy szczegółowo. Więc burak jest oczywiście królem, natomiast oczywiście mamy też kapustę, średnio 2265 mg azotanu na 1 kg masy produktu, kalafior 1700 mg, rzodkiewka w wielu badaniach z innych krajów, akurat ona często króluje, jeśli chodzi o zawartość azotanów. Tam mamy 1800 mg i oczywiście każdy czytać umie, każdy może przyjrzeć się mniej więcej zawartością azotanu w tych produktach i zobaczyć właśnie, które są potencjalnie podejrzane. I teraz proszę zwrócić uwagę, mówiliśmy sobie, że przeciętny, weźmy sobie facet. Przeciętny facet, który waży 70 kg i chciałby się zmieścić w tym sugerowanej normie 3,7 mg azotanów na 1 kg masy ciała, powinien spożyć gdzieś tam właśnie w okolicy 260 mg dziennie. Ale wie, że musi spożywać mniej więcej pół kilo warzyw. Więc jeśli spożyje 100 mg choćby tego smutnego buraka, tak, to w tych 100 gramach będzie średnio 170 mg. Jeśli spożyje 200, to już tak naprawdę znacznie przekracza tą sugerowaną normę. Więc tak naprawdę, jeśli ktoś będzie trzymać się tych 5 porcji warzyw dziennie, szczególnie właśnie one będą wszystkie takie zdrowe jak kalafiory, rzodkiewki i tym podobne, bo przecież wszyscy wiemy, jeszcze raz, one są bardzo szeroko zachwalane, to może się okazać, że to sugerowane maksymalne spożycie azotanów będzie przekraczać wielokrotnie. No i właśnie, jakie są tego potencjalnie konsekwencje? To sobie omówimy w dalszej części. Na teraz jeszcze omówimy sobie szybciutko, co będzie odpowiadać za zwiększoną koncentrację azotanu w warzywach. Jeśli chodzi o warunki hodowlane, to przede wszystkim możemy zacząć od wielkości roślinki, czy wieku roślinki. Mianowicie warzywa, które są młodsze, niedojrzałe jeszcze, mają tendencję do przechowywania większej ilości azotanu. Natomiast są inne czynniki, które mogą potencjalnie
można powiedzieć, pogwałcić tą zasadę i wywołać wyższe stężenie azotanów w roślinach już w pełni dojrzałych. I te czynniki to jest przede wszystkim naświetlenie. Im dłuższy okres naświetlania przez światło słoneczne rośliny, tym wyższe stężenie azotanów. Dodatkowo bardzo ważnym czynnikiem jest ilość użyźniaczy. Trzeba przypomnieć, że większość tych naszych nowoczesnych użyźniaczy będzie zawierać znaczne ilości azotu. I tak naprawdę bez użyźniaczy nasze nowoczesne rolnictwo absolutnie nie istnieje, więc możemy mieć pewność, że te gleby, z których pochodzą takie roślinki produkowane masowo, będą zawierały absolutnie bardzo duże ilości użyźniacza i tym samym też bardzo duże ilości potencjalnie azotanów będą znajdowały się w roślinach. Natomiast przede wszystkim bym powiedział, że to są użyźniacze, jeśli chodzi o najważniejsze czynniki i ilość okresu naświetlania. I to bardzo ładnie widać, jeśli porównamy stężenie azotanów w roślinach, które są zbierane wiosną, a roślinach, które są zbierane później jesienią. Jeśli mówimy o tych samych roślinach, oczywiście jeśli ten cykl zbiorów na to pozwala, bo różnica może być nawet dwukrotna albo trzykrotna, jeśli chodzi o stężenie ilości azotanów. Więc jeśli mielibyśmy potencjalnie w Polsce uważać, czy wyrobić sobie jakąś taką prostą instrukcję, jakie warzywa, czy kiedy te warzywa będą zawierały dużo azotanów, to na pewno jesienią będą zawierały ich dużo więcej. Żeby jeszcze trochę uszczegółowić temat, mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, warto wspomnieć, jak metody różnego rodzaju gotowania będą wpływały potencjalnie na stężenie azotanów w produktach. Więc jeśli chodzi o zmniejszanie ilości azotanów, to fermentacja jest absolutnie genialna. Fermentacja jest królem ilości zmniejszania ilości azotanów. Zresztą swoją drogą, jak w większości szkodliwych różnego rodzaju składników antyodżywczych, czy po prostu szkodliwych substancji w roślinach. Nie bez powodu, jeśli już miałbym zachwalać jakiekolwiek warzywa, to są warzywa fermentowane, nawet niekoniecznie jakiś rodzaj, tylko same warzywa fermentowane. Natomiast z dodatkowych metod, które są w stanie leciutko obniżyć, bym powiedział, te różnice nie są znaczne, na pewno mamy mikrofalówkę, ona będzie w stanie nieznacznie obniżyć zawartość azotanów, gotowanie oraz tutaj im dłuższe gotowanie, akurat tym mniej będzie tych azotanów, ale przypominam, że to jest broń obosieczna, bo też po prostu będzie mniej składników odżywczych praktycznie całościowo w takiej długo gotowanej potrawie i gotowanie na parze. Tutaj też mamy lekkie zmniejszenie ilości azotanów. Kiedy mamy zwiększenie ilości azotanów, smażenie jest królem z kolei, jeśli chodzi o biegun przeciwny, czyli zwiększania ilości azotanów, jest w stanie 20-30%, nawet w niektórych przypadkach zwiększyć ilość azotanów w danym warzywie. Natomiast pieczenie podnosi lekko parę do 10% mniej więcej ilość azotanów w danym produkcie. Także zaczęliśmy od omówienia średnich, natomiast zauważcie, że to też jest jeszcze raz kwestia między innymi, tak jak oni sobie, naukowcy, biorą te warzywka z pola i badają, ile tam jest tych azotanów, to nie będzie miało zawsze dużo wspólnego z rzeczywistością, bo jeszcze raz sposób przyrządzenia danego warzywa będzie ważny, ale też będzie ważny po prostu między innymi o jakiej porze roku zostało to warzywo zebrane. Także te wszystkie czynniki warto tutaj mieć dodatkowo w pamięci, kiedy będziemy podejmować decyzje, czy będziemy sobie coś takiego liczyć. Ale mówiliśmy dosyć dużo teraz o stężeniu azotanów. Na czym dokładnie polega kłopot z azotanami, tak? To musimy sobie omówić. Przyjrzymy się zatem paru badaniom epidemiologicznym. I oczywiście, jeśli ktoś ogląda ten kanał od jakiegoś czasu, to prawdopodobnie słyszał, że uważam, że badania epidemiologiczne to jest bardzo często bzdura i strata czasu. Czemu? Ponieważ nie ma praktycznie żadnych szans, żeby nie pokazać jakiegoś związku przyczynowo-skutkowego, jeśli chodzi o statystykę, robiąc takie badania. Zawsze będzie istniała jakaś wartość pozytywna albo negatywna tego ryzyka relatywnego. Więc co nas obchodzi? Wartości, które są znaczące. Co to znaczy znaczące wartości ryzyka relatywnego? Powiedział, najczęściej zaczyna się to od 3. Kiedy to ryzyko relatywne, tak zwane właśnie relative risk, będzie wynosić więcej niż 3. Przykładowo, kiedy lata temu testowano właśnie badaniami epidemiologicznymi, czy potencjalnie znaczna konsumpcja alkoholu może odpadać zamarzłość wątroby, okazało się, że te wartości w tych badaniach wynosiły 15, 21 i to są te wartości, o które chcemy walczyć. Więc podsumowując krótko, jeśli badania epidemiologiczne pokazują wartość ryzyka relatywnego gdzieś tam w okolicy 3, to rzeczywiście można zrobić pauzę i pomyśleć, hej, może jest coś na rzeczy.
Tutaj szczególnie bym powiedział, że coś jest na rzeczy, bo dodatkowo mamy mechanizm pokazany klinicznie. Czyli to nie jest tak, że po prostu sobie pokazujemy, że może jest jakiś związek, może nie. Wiemy też, jak azotany będą działać dokładnie na tarczycę, ponownie poprzez blokowanie wychwytu jodku, jeśli chodzi o ten symporter sodowo-jodkowy. I teraz, co pokazują te badania? W jednym badaniu na przykład pokazano, że współczynnik ryzyka relatywnego w kohorcie mężczyzn wyniósł dla nowotworu czy raka tarczycy brodawkowatego 2,1. No, jest to taka wartość, powiedzmy, nie szokująca, ale już jest powyżej 2, coś tam to znaczy. Natomiast w przypadku raka pęcherzykowego wyniósł już przecinek. W innym badaniu, w którym badano, jak wpływ zwiększonej, to będzie ciekawe, zwiększonej ilości azotanu w wodzie pitnej będzie skorelowany z występowaniem raka tarczycy. I wyszło, że dla osób, które spożywały większej ilości takiej wody pitnej bezpośrednio ze źródeł wody w domu, ryzyko relatywne wynosiło dla nowotworów tarczycy 2,9. Ponownie kręcimy się w okolicy 3, bardzo ciekawe. Ale dla mnie najciekawsze, jeśli chodzi o taką uczciwość naukową, czy bym powiedział odwagę, chyba nawet odwagę niż uczciwość, jest to, że w badaniu w tym badano korelację między jeszcze spożyciem azotanu w wodzie. I stężenie azotanu w tej wodzie wynosiło 5 mg na litr. Nawet jeśli ktoś by żłopał 5 litrów wody z kranu tam, czyli 25 mg azotanów, to więcej tego azotanu by miał z 2 większych gryzów buraka. I oni nieśmiało wspominają w tym badaniu, że tak, że owszem, właściwie większość, czy przytłaczająca ilość azotanów, które my konsumujemy, pochodzi z warzyw, ale generalnie nie wydaje się, żeby warzywa były kłopotem. Oczywiście w warzywach są różnego rodzaju antyoksydanty, które mogą częściowo potencjalnie łagodzić ten kłopot, natomiast wzmianki w tym badaniu o tym, że tak, podejrzewamy również, że warzywa będą kłopotem, nie uświadczymy. Także jest to bardzo ciekawe. Oczywiście w tym pierwszym badaniu ogólnie omawiano całkowitą konsumpcję azotanów bez różnicowania, czy to jest woda, czy nie. Jeszcze jako anegdotkę muszę tutaj wspomnieć o azotynie sodu. Azotyn sodu, jak wiele osób kojarzy, jest to dosyć powszechnie używany konserwant, szczególnie jeśli chodzi o wędliny. I wiele osób absolutnie panikuje, że ten azotyn sodu to jest szatan, bo przecież to i tamto. Natomiast azotyn sodu jest konwertowany mniej więcej w 80% właśnie do azotanów. Ogólnie te związki azotu w ciele, one często przechodzą jeden w drugi. Znaczy właśnie azotyn sodu jest konwertowany przede wszystkim praktycznie całościowo w azotan, ale też niewielkie ilości azotanu po spożyciu będą konwertowane w azotyn. Wprawdzie nie azotyn sodu, muszą zaistnieć jakieś tam, powiedzmy, szczególnie warunki, żeby ta sól powstała w ciele, natomiast to nie jest tak, że azota nie przejdzie w azotyn, a azotyn sodu pozostaje azotynem sodu. Azotyn sodu bardzo szybko zostaje właśnie przekształcany w azotan. I wielokrotnie w jakimś wywiadach się śmiałem, że to jest fascynujące, że niektóre badania pokażą korelację, że spożycie azotanu jest na przykład skorelowane z roślin. Spożycie azotanu z roślin jest skorelowane z zdrowiem, ale te spożycie azotanu sodu już z wędlin to już jest najgorsze zło. Także to jest kłopot z epidemiologią. Ona może pokazać tak naprawdę, co się chce, albo też kto jak zapłaci. Mówiliśmy trochę o epidemiologii, przyjrzymy się teraz stricte badaniom klinicznym. I zacznę przewrotnie od badania, które pokazuje, że spożycie azotanu sodu w dużej ilości na próbce ludzkiej, na grupie ludzkich ochotników nie miało żadnego wpływu na hormony tarczycy. Jeśli chcemy omówić jakiś temat czy badać to oczywiście nie chcemy wybrać sobie hipotezy i wszystkiego dopasowywać pod hipotezę, chcemy to obalić. I w tym badaniu podawano 15 mg azotanu sodu ochotnikom na 1 kg masy ciała i po miesiącu nie odnotowano żadnych zmian, jeśli chodzi o TSH, trójjodotyroninę, tyroksynę oraz wydalanie jodu w moczu. I czemu zaczynam od tego badania? Ponieważ tak naprawdę po pierwsze nie ma dużo badań na ludziach, które testowały wpływ azotanów na tarczycę. Natomiast z tych, co ja znam, jedno trwało parę dni, co jest absolutnym nonsensem, ponieważ jeśli chodzi o okres syntezy czy półtrwania
hormonów tarczycy T3, T4, one wynoszą do tygodnia, więc jakiekolwiek badanie poniżej tygodnia jest absolutnym nonsensem. Tak jak one było przeprowadzane, także szkoda mi czasu nawet na cytowanie tego innego badania. Natomiast to było ciekawe, bo ono już trwało 28 dni i nie wykryto żadnej zmiany stężenia, jeśli chodzi T3, T4 i TSH. I dlaczego o tym wspominam? Czy to jest potencjalnie dowód przeciwko tej tezie, że azotan może podawać kłopoty z tarczycą? Nie. I trochę mi szkoda, że naukowcy w tym badaniu nie wspomnieli o jednej prostej rzeczy. Doprowadzenie do niedoczynności tarczycy, choćby początkowo subklinicznej, to jest coś, co trwa czasami latami. Nie chodzi o to, że zwiększone spożycie azotanów w 1 miesiąc rozwali komuś tarczycę, bo to byśmy bardzo łatwo zaobserwowali eksperymentalnie. Natomiast chodzi o to, że jeszcze raz, jeśli będziemy blokować wchłanianie dowolnego minerału, to co się będzie działo? Po pierwsze, organizm będzie uwalniać zapasy danego minerału z innych tkanek. I czy my to znamy z innych mechanizmów? Oczywiście, że tak. Jeśli ktoś oglądał jakieś moje materiały o osteoporozie, to wie, że na przykład robienie sobie jonogramu, więc badania poziomu elektrolitów, minerałów, no więc kolokwialnie, jeśli ktoś chce sprawdzić, czy ma kłopoty z osteoporozą czy osteopenią, nie ma absolutnie żadnego sensu. Ten poziom wapnia, nie licząc jakichś tam kłopotów, bym powiedział bardziej specyficznych, będzie zawsze taki sam. Jednocześnie, jeśli zrobimy sobie densytometrię kości, to okazuje się, że gęstość kości jest zmniejszona i może się cały czas regularnie zmniejszać. Więc jakim cudem stężenie wapnia w krwi, w osoczu jest cały czas takie same, a mimo to ubywa gęstości kośćca? Bo organizm nie jest debilem. Organizm będzie wyciągać wapń z tkanek, będzie wyciągać go z kości tylko po to, żeby dostarczyć go do krwiobiegu. Bo wapń, który jest potrzebny do funkcjonowania między innymi układu nerwowego, wszystkich podstawowych funkcji, które na co dzień wykonujemy, będzie właśnie potrzebny w krwiobiegu, a nie w tkankach wtedy. I istnieje olbrzymia szansa, że badanie to nie wykazało niczego z bardzo prostego powodu. Czyli to jest jeden z powodów. To jest za krótki okres, żeby to zaobserwować. Prawdopodobnie potrzebujemy roku, 2, 3, 4 lat, żeby doszło do zaburzenia produkcji hormonów tarczycy. Jod jest przecież przechowywany w wielu miejscach w ciele. Oczywiście, absolutnie głównym rezerwuarem jodu, jeśli chodzi o nasze ciało, będzie właśnie tarczyca. Jeśli zaczyna brakować jodu, ponieważ nie spożywamy go wystarczająco, to tarczyca zaczyna go uwalniać. Ale jod jest obecny również w innych miejscach w ciele. Drugim organem, w którym jod jest skoncentrowany najbardziej, są gruczoły piersiowe. Dlatego między innymi to zmniejszone spożycie jodu będzie bardzo często potencjalnie jednym z czynnikiem, który będzie wspomagać wywoływanie czy rozwój raka piersi. Ale dodatkowo jod jest też przechowany w gruczołach sinowych, w gruczołach potowych, gdzie jeszcze w macicy, w jajnikach. Czyli jod jest przechowany w wielu miejscach w ciele. Miesiąc to jest pikuś. Miesiąc nic specjalnie nie pokaże, ponieważ jeśli rzeczywiście zwiększone stężenie azotanu będzie blokować wychwyt tego jodku, to znaczy mniej więcej tyle, że z innych miejsc w ciele ten jodek będzie uwalniany. Tak samo jak właśnie wapń jest uwalniany z tkanek w momencie, w którym konsumpcja czy spożywanie, nie białka, tylko wapnia z diety będzie na niewystarczającym poziomie. Więc samo badanie cytuję nie bez powodu, bo warto wiedzieć, jakie są argumenty przeciw, natomiast chcę, jeśli przytaczam argument przeciw, żeby znać moje argumenty przeciw temu argumentowi przeciw. Ja oczywiście w tym badaniu skupiam się na azotanach, ale też warto przytoczyć jedno badanie, które właśnie próbowało epidemiologicznie zbadać, czy azotany będą miały potencjalnie wpływ na poziom TSH, czyli upośledzenie pracy tarczycy u kobiet w ciąży w Nowym Jorku. I na takiej próbce bodajże 280 kobiet badano wpływ nadchloranu, azotanu i tiocjaniny właśnie na pracę tarczycy. I kiedy próbowano osobno zbadać wpływ tych związków, tych substancji na pracę tarczycy, tak naprawdę nie wychodziły żadne powiązania. Kiedy zrobiono analizę całością, to okazało się, że te trzy jak najbardziej są w stanie wpłynąć na pracę tarczycy.
I teraz, dlaczego to jest dla mnie tak cholernie ciekawe? Ponieważ na przykład nadchloran jest używany czasami również jako środek w użyźniaczach. Jest wykrywany w wodzie pitnej i oczywiście trzeba pamiętać, że ta woda, która będzie używana do podlewania warzyw uprawnych czy roślin uprawnych, to nie jest taka fajna całkiem, bądźmy szczerzy. Ta woda, którą my dostajemy w kranach, jak się sprawdzi przynajmniej te oficjalne wartości na stronach jakichś miejskich przedsiębiorstw wód i kanalizacji, ta woda nie jest zła. Natomiast to, co oni tam walą, jaką wodę walą w te warzywa, to jest inna rzecz i właśnie dlatego nadchloran będzie wykrywany jeszcze raz w warzywach, będzie wykrywany w wodzie i jest używany często jako jeden ze składników użyźniaczy. Czy może nie często, ale jak najbardziej jest. I to samo dzieje się z tiocjaniną. Ona również będzie występować w warzywach, może nie jest stwierdzenie, tylko jej obecność jest często stwierdzana w wodzie. To jest ciekawe, one wszystkie działają tak naprawdę podobnie na tarczycę. Oczywiście tu nadchloran jest to jedna z form chloru, jak chlor wpływa na wypieranie fluoru, na wypieranie jodu w tarczycy. Wydaje mi się, że wiele osób już słyszało. Jednocześnie nie możemy zapominać między innymi o goitrogenach, o których sobie już wspominaliśmy, tak, które będą występowały w dużej ilości właśnie dokładnie w tych warzywach, między innymi, które zawierają duże ilości azotanów, czyli różnego rodzaju szpinaki, kapusty i tak dalej. Ale jeszcze, to już wprawdzie poza tematem, ale żeby pokazać, jak potencjalnie złożone mogą być te związki, okazuje się, że jakby izoflawony, które pochodzenia sojowego czy z soi, mają potencjał też do upośledzania funkcji tarczycy, natomiast potencjał ten tak naprawdę dopiero się aktywizuje, czy istnieje, kiedy dochodzi do niedoczynności, tylko niedoborów jodu. Czyli może się okazać, że na przykład na tych dietach wegańskich najpierw oczywiście różnego rodzaju związki, które omawialiśmy, między innymi goitrogeny, azotany, doprowadzają przy długotrwałym i zwiększonym spożyciu do deficytów jodu, a na przykład potem takie cudowne wynalazki jak soja będą poprzez działanie izoflawonów dalej pogłębiać takie stany. Także zostawiam to pod rozwagę, że to nie są tylko jedne rzeczy, to są jak zawsze oczywiście jakby takie często reakcje łańcuchowe. W kolejnym badaniu jako grupę badawczą wzięto dzieci w wieku 7 do 14 lat z 2 wioseczek w Bułgarii. I tam również badano wpływ wody, czy jakby stężenia azotanów w wodzie na tym razem występowanie woli tarczycy. Było to o tyle ciekawe, że stwierdzono, że występowanie czy stężenie nadchloranu w tej wodzie było na tyle niskie, że można było je tak naprawdę zaniedbać, jeśli chodzi o badanie, więc podzielono dzieci na te, które miały wysoką konsumpcję azotanów i niską. I okazuje się, że ryzyko relatywne u dzieci, które miały wysoką konsumpcję i u których występowały wole tarczycy, wynosiło ponad 3. Niespodzianka? No to już zostawiam każdemu, żeby sobie odpowiedzieć. I oczywiście też między innymi był taki przegląd w 2018 roku, w którym na 26 badaniach klinicznych pokazano, że tak, jest jak najbardziej możliwość, że azotany będą endokrynnym dysruptorem, tak, czyli będą zakłócać pracę hormonalną. Oczywiście mówimy tu w tym przypadku przynajmniej początkowo o zaburzeniach pracy tarczycy, ponieważ te zaburzenia oczywiście będą z czasem roznosić się tak naprawdę na praktycznie każdy układ w ciele. Ostatnie badanie, bym powiedział, jest szczególnie interesujące, ponieważ odbywało się ono na grupie kobiet, które chorowały na nowotwór piersi. I tam badano, jak konsumpcja różnego rodzaju produktów, które zawierały azotany, wpływało na przyczynienie się do rozwoju albo guzków tarczycy, albo niedoczynności tarczycy. I czemu to jest takie fascynujące? Przypominam, żeby mieć tą znowu podkładkę merytoryczną, że mówiliśmy sobie, że piersi to jest taki drugi największy rezerwuar jodu w organizmie tuż po tarczycy. W momencie, w którym występują nowotwory tarczycy, jak pokazują badania, to stężenie jodu w piersiach zaczyna drastycznie spadać. I tym samym ogólnie można powiedzieć, ta rezerwa jodu w organizmie zaczyna się robić dosyć niska i tym samym jest zwiększone ryzyko występowania niedoczynności tarczycy. I teraz i jeszcze same warunki tego badania są o tyle ciekawe, bo w momencie, w którym ktoś tkwi w szpitalu, dużo łatwiej kontrolować dietę niż w jakimkolwiek innym przypadku, bo wiadomo, co takim osobom się serwuje. I czemu to badanie jest takie ciekawe? Ponieważ pokazano, że
czynnikiem ochronnym, jeśli chodzi o występowanie niedoczynności guzków tarczycy, była konsumpcja nabiału w ilości więcej niż 250 ml dziennie. Nie jest to szokujące ze względu na znaczną zawartość jodu w nabiale. Natomiast konsumpcja więcej niż 200 gramów szpinaku lub 250 gramów marchewki lub buraków dziennie miało znaczący wpływ na występowanie właśnie niedoczynności tarczycy i guzków tarczycy. Co ciekawe, dosyć mocno podkreślono w tym badaniu, że absolutnie najgorsze były soki z buraków i soki z marchewki, a to, co mogło przeciwdziałać kłopotom wywoływanymi przez te znaczące ilości azotanu w tych produktach, było właśnie poza nabiałem również suplementacja jodem albo konsumpcja ryb. Znowu całkiem przyzwoite źródło jodu. Tyle z mojej strony. Ciężko mi to podsumować tym razem. Dla mnie bym powiedział, że to, jak azotany będą wpływać, czy już zwiększona konsumpcja, która jest bardzo szeroko promowana warzyw, na choroby tarczycy, występowanie guzków tarczycy, nowotwory, jest bardzo, bardzo niepokojąca i to jest jeden z niewielu dobrych tropów tak naprawdę, jeśli chodzi dlaczego tak naprawdę nowotwory tarczycy są tak szeroko rozpowszechnione. W Stanach na przykład, kojarzę tą statystykę, to jest 7. najczęściej występujący nowotwór. Natomiast oczywiście nie wiem, co ja mam sam powiedzieć. Każdy może wyciągnąć swoje wnioski. Daj mi znać w komentarzach, co o tym sądzisz. Ja oczywiście dosyć często staram się nagrywać takie materiały, bym powiedział, kontrowersyjne, zmuszające do myślenia, natomiast żeby było jasne, nikogo nie próbuję do niczego przekonać. Każdy jest dorosłą osobą, każdy niech robi co chce, każdy odpowiada za swoje zdrowie. Natomiast jeszcze raz, jeśli ty doświadczyłeś jakichś kłopotów z tarczycą i było to wywołane dietą wegańsko-wegetariańską, jestem bardzo tego ciekawy i daj mi znać w komentarzach. Chociaż jeszcze raz, dieta wegańska, bym powiedział, to jest absolutne przekleństwo, jeśli chodzi o choroby tarczycy. Wegetariańska ze względu na choćby właśnie ryby czy nabiał, tak jak w tym ostatnim badaniu sobie wspominaliśmy, uważam, że nie jest wcale taka problematyczna i może to być całkiem fajna dieta, jeśli jest dobrze prowadzona. Dzięki piękne za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze wszystkie badania, dosyć dużo tego jest, znajdują się w opisie. Jeśli interesują Cię kursy z dziedziny zapamiętywania, chciałbyś zapamiętać dużo informacji ze swojej dziedziny, zmienić pracę może, polecam mój kurs Kuźnia Ekspertów, czyli jak samodzielnie uczyć się dowolnej dziedziny od A do Z. Kurs odbywa się pod moją opieką merytoryczną i polecam również dla tych, którzy potrzebują szybko nauczyć się języka obcego, kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie uczymy się, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka. To jest uniwersalny system nauki języków od A do Z i kurs również odbywa się pod moją opieką merytoryczną. Co jeszcze? Jak zawsze, 3 piosenki rockowe znajdują się w pierwszym komentarzu przypiętym na górze, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu odcinka i zapraszamy do zostania patronem kanału, jeśli podobają Ci się te treści. Dla patronów dostępne jest forum, gdzie można mi zadawać pytania i ściągnąć fiszki do tego odcinka i wszystkich poprzednich, czy może 30 chyba ostatnich odcinków. Czyli zamiast robić sobie samodzielnie notatki z tych odcinków, możesz sobie ściągnąć gotową talię z fiszkami i zacząć przyswajać te informacje. I patronat zaczyna się od 40 zł na miesiąc. I chyba tyle. Dzięki piękne za wysłanie odcinka i do usłyszenia.